Witam po bardzo długiej przerwie. Korzystając z okazji, że gdzieś tam robiąc porządki w szafie, wygrzebałem dwa modele, które zacząłem już jakiś czas temu. Postanowiłem, że po prostu opowiem Wam chwilkę o tych modelach. Nie za długo, z 5 minut może, nie chcę zrobić jakiegoś długiego materiału. Yy, No jakoś w tym roku to będzie kolejny rok, gdzie chcę podokończać zaczęte modele. Tutaj będzie teraz przebitka, na której Wam pokazuję modele, które już są zapodkładowane, niektóre są częściowo pomalowane. I te modele były robione w ciągu ostatnich tam 2-3 tygodni, powiedzmy, może w ciągu miesiąca. I one są na takim etapie zaawansowanym. Lada dzień będę dalej malował je. Dalej będę dawał kamuflaż i tak dalej. W niektórych tam będę coś pędzelkiem demalowywał. Po prostu otworzyłem linię produkcyjną taką masową z nastawieniem, że chcę po prostu wszystkie modele w tym roku skończyć, te, które zacząłem. No dwóch na pewno nie skończę, bo jeden to jest B29, którego tutaj nigdzie nie ma, i drugi to jest Pantera z wnętrzem firmy RFM. Też się w tym roku raczej nie skończę. Jak mi się uda, to może za nią się wezmę, ale raczej nie przewiduję finału. No ale teraz tutaj są takie dwa mikrusy. Jeden to jest Messerschmitt MS-163A, tak, firmy Special Hobby, a drugi to jest Fokker D21 czeskiej firmy, już nie pamiętam jak ona się nazywa, MPM, tak. Ten model sobie gdzieś tam kiedyś na jakimś konkursie kupiłem prawdopodobnie, a ten dostałem w prezencie tam 9 lat temu na urodziny, tak? I on tak od 9 lat jest na takim etapie. Tutaj moje dziecko trochę się nie bawiło farbkami i go tam pobrudziło, dałem do zabawy, ale to nic takiego, to można sobie odratować. Co jest ciekawego w tym modelu, to jest to, że ma tu dużo elementów żywicznych i te elementy żywiczne właśnie mnie pokonały, ponieważ ja się zatrzymałem na etapie robienia tego kokpitu, to zacząłem też tam dorabiać jakieś fragmenty, bo ta żywica była bardzo delikatna i się połamały, więc to podorabiałem sobie z gipsu takie wsporniki. Problem był taki, że ja po prostu nie mogłem tego jakoś tak wpasować w kadłub, żeby to spoko tam pasowało. Więc jakoś zatrzymałem się, tak? To po prostu mnie zblokowało coś, tak? Ale ogólnie model jest bardzo fajny, to ma jeszcze jakieś blaszki. Dodatkowo on ma możliwość, to jest wycięte, gdzieś tu się znajdują fragmenty kabiny, która może być otwarta. Tutaj wyciąłem fragment poszycia, który po prostu jest drzwiczkami, gdzie pilot może wchodzić i wychodzić do samolotu, więc to będzie model z takim lekkim tuningiem. Oraz są też płozy i ten model będzie na płozach, ponieważ będę robił go w fińskim malowaniu, bo on jest w wersji fińskiej. Obydwa są fińskie, kołowy i ten na płozach, ale ten na płozach wydaje mi się ciekawy pod tym względem, że jest to samolot na płozach, co nie jest jakoś tak często spotykane. Może w fińskich samolotach może akurat tak, ze względu na warunki, ale no mój właśnie będzie na płozach, żeby jakby się wpisać w klimat. A ten samolot jest nieduży, tak samo jak tamten, to jest ta sama skala. I co jest ciekawe, że ten samolot posiada traktor, taki nieduży, oraz wózek. I jak sam samolot to jest po prostu plastik i nic więcej, to jakieś koła są jeszcze żywiczne, jakieś tam dodatki, to ten wózek w dużej części, może nie wózek, sama rama to jest zwykły plastik, tak, tutaj nic specjalnego nie ma, tak, ale wózek jest żywiczny, tak, i to jest całkiem spoko dodatek, on nie jest też duży, tylko że jak to bywa czasami z żywicami, jakiś może, nie są, żywice mają to do siebie, że one nie są powtarzalne, tak jak odlewanie z form, chociaż formy też nie są idealne, ale to wiadomo, takie rzeczy są robione jakimiś, może nie chałupniczymi metodami, ale nieraz są robione po prostu przez jakieś po prostu osoby pojedyncze z jakichś tam własnych projektów, więc czasem jakość może być nie najlepsza. Tutaj z tego co pamiętam, bo to jest obcięłem te błotniki, bo to były błotniki, one po prostu w jakiś sposób tutaj coś nimi nie pasowało, już nie pamiętam dokładnie co, coś było nie tak, coś było krzywo chyba odlane, gdzieś tam więcej, gdzieś mniej, więc postanowiłem, żeby sobie ułatwić robotę, utnę je, przygotuję i po prostu od nowa je wpasuję. I tak to będzie wyglądało. I tutaj coś jeszcze jest ciekawego, tu też jeszcze jakieś koło żywiczne jest. I to jest koło chyba do tego wózka, to tego nie widać. To koło jest z tej strony, bo to jest koło od razu
z hakiem. To jest tutaj, tak? Od tego dyszla, żeby tutaj podłączyć ten wózek, powiedzmy. No i bardzo, bardzo ciekawe modele. Zwłaszcza ten mnie interesuje bardzo. On będzie stał na podstawce i ten samolot będzie na podstawce. Może jakiś fragment zrobię jakiegoś lotniska, pasa startowego, po prostu jakiegoś podłoża na lotnisku. No i może jakąś figurkę jeszcze wynajdę, wtedy położę jakiegoś ludzika posadzę, żeby ten pojazd nie jechał sam. Ale zobaczę, z ludzikiem się zastanowię jeszcze. Co to jeszcze o tym modelu można powiedzieć? Oprócz tego, że są żywice. Jest tutaj taka folia, która imituje zegary. Na przykład odwrotnie, więc ale z drugiej strony są nadruki. Kierownica to jest ten układ, to są te rączki, to jakiś hamulec prawdopodobnie, ale tego chyba nie będę montował, bo to jest płaskie. Zrobię po prostu z chipsu po prostu rurkę, żeby to było, nie było płaskie, tylko żeby po prostu było okrągły drążek, żeby to lepiej wyglądało. Więc nie zawsze dobrym wyjściem są blaszki. Tak samo kierownicę chyba też wezmę inną, zrobię sam, bo ta jest po prostu taka, no nieciekawa jest, tak? Bo ona jest po prostu płaska, tak? No to nie będzie dobrze wyglądać, więc chyba wszystkie elementy z tej blaszki, tak samo tutaj te w kształcie litery U, tutaj są takie jakieś, nie wiem, osłonki, tutaj i tutaj, po prostu zrobię to z drutu, będzie lepiej wyglądało niż taka płaska blaszka, więc tego na pewno nie użyję. Tutaj jeszcze nie wiem dokładnie co to jest, bo się nie przyglądałem, będę musiał zobaczyć w których miejscach się te elementy znajdują i część z nich użyję, a część na pewno nie użyję, bo prawdopodobnie tych elementów nie użyję, bo one też są płaskie, a prawdopodobnie powinny być zrobione z jakiegoś drutu. Więc no nie każde blaszki są dobre, tak? Nie każde blaszki się sprawdzają. Ale ogólnie w tej chwili siedzę i sobie dłubię te modele. Jak widać, tu już jest niedużo do zrobienia. Kokpit już jest podkładowany, muszę go tam pędzelkiem dechać w paru miejscach i będę mógł wsadzać go do środka, zamykać samolot, gdzieś tam szpachlować. Tu na pewno będę musiał trasować linię, ponieważ one się tutaj nie zgrywają. Tak, nie wiem czy będzie widać. Nie chcę zapać ostrości. A nie zapię ostrości. O. Tak, one się nie zgrywają. Będę musiał to po prostu zgrać te linie, żeby to było ok. Tutaj już jest bliżej zgrania się, ale tutaj zupełnie nie pasuje. Tak więc to nie jest akurat problem. Tutaj sobie poradzę z tym. Tu z tyłu się w miarę zgrywa, ale i tak będę musiał te linie poprawiać. Także będzie chwila roboty, ale to są nieduże modele, więc podejrzewam, no całkiem szybko, całkiem sprawnie to pójdzie.